Dzień dobry widzowie, po raz kolejny witam was. Jak widzicie, mam 53 poziom, tak, nazbierało się trochę tego przy zbieraniu kwarcu. Oj, tak, drogi widzu. No co, w ostatnich odcinkach produkowaliśmy naszą Naszą jaskinię, nasz czarny rynek. Tutaj nasz czarny rynek produkowaliśmy, więc jeszcze nie, jeżeli tego nie widzieliście, tego bardzo męczącego odcinka, to zapraszam serdecznie do nadrobienia. A dzisiaj będziemy znowu się męczyć, tak, dobrze słyszycie, znowu będziemy się męczyć. Dlaczego? No, ponieważ muszę zbudować to właśnie, duże to. Więc, no cóż, projekt jest przygotowany przeze mnie, materiały też są przygotowane przeze mnie. Co ja mówiłem o dużych projektach? Patryk, nie rób więcej dużych projektów? Patryk, nie rób więcej dużych projektów? Patryk, nie rób więcej dużych projektów. Czemu ja nie latam? Tak sobie pomyślałem, że przyda mi się jeszcze trochę dirta, żeby się podbudować tam do budowy. No tak, dirta to mi nie zabraknie ogólnie. No i jeszcze na pewno by mi się przydała jakaś siekiera. Gdzieś tu miałem, o właśnie. Git. No i co? Myślę, że tu nie ma co przedłużać. Materiałów mamy wciul, projekt mamy wciul wielki. Także trzeba przejść od razu do budowy. Na początku, wiecie co, ja chyba stryknę poluśkami i tego. I zrobię tą łupinkę do równi wody, żeby nie marnować po prostu waszego czasu, a później już wydaje mi się, że będziemy mogli próbować budować to razem. Choć nie wiem, czy jest sens. Może zrobimy to bardziej w formie timelapsa. Zobaczymy. Na początku na pewno muszę zrobić tą łupinkę, chociaż do poziomu wody, bo to będzie zajmowało najwięcej czasu. No, a tu trzeba wszystko podtegacić. Dobra, lecimy drodzy widzowie. A zapomniałem powiedzieć, że to są najnowsi subskrybenci mojego kanału, także jeżeli chcecie się tu wyświetlić, to doskonale wiecie, co robić. Wracamy do odcinka. Piasek, dirt i tak warstwa po warstwie, aby osuszyć miejsce, w którym będę mógł spokojnie zacząć budować podstawę mojego statku. Powiem szczerze, że nawet nie pamiętam dokładnie, ile staków piasku i ziemi poszło na to, aby osuszyć ten obszar, ale jeśli się nie mylę, około 3-4 staków ziemi plus około 5-6 staków piasku. A przypominam, że to dopiero budowa podstawy tego statku, na której osadzimy potężny piracki statek. Nie sądziłem zresztą, jak zawsze, że to będzie aż tak mozolny proces. Niemniej wolę to niż kopanie tej dziury w ziemi z poprzedniego odcinka. Takie osuszanie zdecydowanie mniej mnie denerwuje. O matko, widzowie, powiem wam szczerze, że ja to zawsze muszę wymyślić jakieś posrane gówno na tym Minecrafcie, nie? Się po prostu nie dzieje, no ale dobra. Mamy przygotowany zarys naszej skorupki, możemy to zacząć wypełniać. O zgrozo, jaki to będzie młyn. Jakiż to będzie młyn, widzowie, to wy sobie nawet sprawy nie zdajecie z tego. Ja nawet nie wiem, czy ja mam odpowiednią ilość, ale wydaje mi się, że raczej tak, że raczej jestem przygotowany na każdą ewentualność. Tego to będzie najwięcej szło i tego też chyba początkowo będzie szło najwięcej. Dla mnie się wydaje. O matko. Zobaczmy, jak to z góry w ogóle wygląda, ej. Jakie to wielkie! A to nawet nie jest połowa chyba. No nie, to nie jest połowa. Masakra, ale wielka skorupka. No i taką skorupkę trzeba teraz wypełnić. Także co? Ja chyba zrobię ścianę, a później dekorować będziemy powoli już wspólnie, ale to wypełnienie, ten spód zrobię chyba na przyspieszeniu, bo bez sensu marnować wasz czas. Jezu, już mi się język plącze. Możemy zacząć budować podstawę lub, jak to powiedziałem, skorupkę naszego statku, na której potem zbudujemy ładownię, pokład, kuchnię, sypialnię i wiele innych pomieszczeń, nie wspominając o 2 potężnych masztach. Ale po kolei. Pierw skorupka. Jak widzicie, mamy tu pewien miszmasz bloków, ale spokojnie, to wcale nie tak, że budowałem to na oko, jak zawsze, i że buduję mozaikę, jak zawsze. To naprawdę jest przemyślany plan, jak zawsze. Obiecuję, będziecie zadowoleni, jak zobaczycie efekt finalny. Chyba. Znaczy, taką mam nadzieję i tego się trzymam, ok? Ale ponownie, zdecydowanie bardziej wolę budować niż transformować teren w tej klockowatej grze. To bez 2 zdań mogę stwierdzić po tym i ostatnim odcinku. Dobra, widzowie.
I teraz wydaje mi się, że mamy względnie część większą korpusu statku gotową. Część większą, przy czym no to nie jest większa część, nie? To jest, jakby bym powiedział, że taki dobry początek, bym powiedział. To jest taki w miarę dobry początek, nie? Jeżeli chodzi o to, ale już widać tutaj połowę naszej Sunny, można powiedzieć, że jest już widoczna, bo tutaj już ten pyszczek się rysuje. Więc no już zaczyna to jakoś wyglądać. Co prawda do końca jeszcze head daleko, ale stwierdziłem, że zrobimy sobie taki trochę przerywnik i jako, że zbliżam się do głównego pokładu powoli, to chciałbym już udekorować wszystko to, co jest od spodu. Więc weźmiemy sobie trochę materiałów, które są mi potrzebne i będziemy sobie dekorować. Zastanawiam się też, czy nie dekorować, bo to jest naprawdę gigantyczny projekt i po prostu może być tak, że w pewnym momencie ja przestanę to dekorować i będzie leciał timelapse, jak buduję warstwa po warstwie, bo tego jest tutaj naprawdę od groma, drodzy widzowie, i no nie wiem po prostu ile dam radę tego zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, nie? Żeby to nie było nudne, żeby to się fajnie oglądało i tak dalej, bo tego jest naprawdę masa, ogromna masa rzeczy. Drabiny będą jeszcze na pewno potrzebne przy tym etapie. No ale zaczyna to jakoś wyglądać. Ten statek zaczyna nabierać kształtów, to z pewnością. No i na głupi ryj. Dobra. Od czego zaczynamy? Wydaje mi się, że zaczniemy sobie od beczek. I teraz tak, jeżeli chodzi o beczki, to ja sobie beczki poustawiałem po prostu w tym miejscu. Nie wiem, czy wam to coś daje, tak naprawdę robię to tak w sumie bardziej w ramach przerywnika, żeby było, niż żebyście jakkolwiek mogli to ze mną budować, no bo większość tego już zbudowałem, więc siłą rzeczy ciężko wam będzie to nadgonić ze mną. Okej, teraz na początek tutaj obudujemy sobie to wszystko ładnie deskami. Łojerysiu, ile tego tu będzie? Ja powiem wam szczerze, że dopóki nie zacząłem tego budować, dopóki nie zacząłem zbierać materiałów na ten projekt, to nie zdawałem sobie do końca sprawy, jak duży ten projekt jest, szczerze mówiąc. Bo dopiero teraz do mnie to dociera, jak buduję go warstwa po warstwie, jak ogromne to jest. Także wiecie, to nie jest takie wcale hop siup, tralalelo, tralala, jakby się mogło wydawać, nie? Bo to jest naprawdę molowski statek. To jest po prostu... I tak jestem pod wrażeniem, że i tak stosunkowo on mi mały wyszedł, bo w pierwszych projektach, jak zaczynałem go projektować, to on był naprawdę kolosalny. Ja musiałem go pomniejszać. A jeszcze tutaj zapomniałem tego i już pierwsze drabinki możemy sobie postawić. Cyk, cyk, cyk i cyk. Dobra. No, zaczynamy od ładowni po prostu, będziemy szli tak od dołu do góry, nie? Tak też mi będzie wygodniej to wszystko robić. No ale sami widzicie, jakie to jest duże, więc co ja wam tu będę mówił i jeszcze strzępił, że tak powiem, ryja, jak sami wiecie, jak to wygląda. No popatrzcie, ja nawet nie jestem w połowie statku, nie? Bo połowa statku to by była, jakbyśmy lecieli już z tym głównym pokładem, w cudzysłowie głównym pokładem bym powiedział, to wtedy rzeczywiście mógłbym powiedzieć, że zaczynamy jakiś tam główny pokład, czy coś jakkolwiek, a to nie jest nawet to. To nie stało nawet obok tego, bo tam musimy trawę, drzewa zrobić, no masakra, tam jest ogrom tego. Dajmy sobie jeszcze oświetlonko. Jedno trzaśniemy sobie tutaj. Drugie trzaśniemy sobie tutaj. Dobra, i teraz widzę, że brakuje mi jeszcze kilku rzeczy. Czy ja wespnę się na samą górę? Chyba nie zaprojektowałem... A tu, zaprojektowałem z tej strony, żeby się wspinać, rzeczywiście. Skoro przy ładowni działamy, to na pewno przyda mi się to... A, skąd to w sumie wziąłem? Dobra. To mi się przyda potem. Ale stąd... O właśnie, ciebie szukałem. Klapy traptorowe. I teraz tak o, klapy traptorowe to ja sobie zrobię tutaj jako takie półki podtrzymujące, bo tu na tych półkach też ustawimy sobie beczki z jednej i z drugiej strony, żeby to spoko wyglądało. Git. I teraz możemy podnieść sobie o kolejny poziom z desek.
Tutaj będzie mimo wszystko dużo pustych przestrzeni, właśnie tak jak tutaj widzicie, ja tego nie wypełniałem za specjalnie. Znaczy starałem się możliwie jak najlepiej to powypełniać, ale wiadomo, że wszystkiego się nie wypełni, więc no też bez sensu robić coś na siłę, żeby to jakkolwiek zapychać miejscem. Lepiej zrobić troszkę mniej, ale ze smakiem, żeby to mimo wszystko wyglądało jakoś ciekawie, a nie żeby po prostu to... No i zostawić tym samym te trochę tych pustych przestrzeni, ale żeby mimo wszystko to jakoś tak w miarę fajnie wyglądało. Te puste przestrzenie zawsze w każdej chwili można zaadoptować, jeżeli będzie jakiś ciekawy pomysł, a jeżeli nie, to po prostu będą puste przestrzenie i tyle. Zawsze jakieś dodatkowe miejsce w razie czego będzie. Ok, i tutaj mogę sobie już tak naprawdę próbować to wszystko zabudować jakoś sensownie. Muszę tylko pamiętać, że tu będą szły jeszcze półpłytki mimo wszystko. Oj, już mi zaczyna brakować materiałów. Teraz co chwilę będę latał po materiały. Klasyczek. Tu to będzie klasyczek. O, wieśniar handlujący się, ma byczku. Chcesz kupić statka? Chcesz? Jakie ty masz tu ciekawe rzeczy. Ej, sadzonka bladodębowa, fajna. Ty, ja bym sobie to kupił w sumie. Dobra, to na razie sobie pozostawiam te główne materiały budowlane do statku i wezmę sobie te bardziej dekoracyjne. Czyli właśnie to na przykład. To i to. Dobra. Powinno na razie styknąć. Ja tu troszkę za dużo detali zrobiłem, mam wrażenie, jak to budowałem i nie wiem, czy to nie będzie moją zmorą teraz, że będę chciał to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, przez co będę wpadał w swoją własną pułapkę. To mówią, nadgorliwość gorsza od faszyzmu czasami. Dobra, tutaj robimy jeszcze tak i resztę tutaj możemy wypełnić sobie deskami tymi Okej. To w sumie od razu sobie zużyję te płotki, bo one były robione w taki sposób. Tutaj za dużej filozofii nie było. A już będę miał to z głowy i trochę mi to odciąży ekwipunek. No tutaj raz, dwa. 1, 1. Czy jeszcze gdzieś się używałem? Chyba nie. A jednak chyba tak, bo jeszcze mi ich zostało. No dobrze. No to będziemy używać. Okej, i teraz tak Tutaj tak naprawdę ja sobie zrobiłem tak, że to idzie liniowo. W sensie taka jedna linia idzie po prostu na jedną kratkę tej odległości wszędzie tutaj. Żeby to po prostu się tak fajnie łączyło. Pyk, elegancko. Tutaj nic nie robimy. Znaczy tutaj robimy tak jak z tamtej strony, czyli czekaj jak to wyglądało. 2 i 3. 2 i 3. Dobra, no ale skoro jesteśmy z tej strony, to od razu sobie to pociągniemy tutaj, żeby to już było też zrobione. No widzicie, tu są te wolne przestrzenie, ale nie bardzo miałem na to pomysł, szczerze wam powiem. Już kreatywność mi się wyczerpywała powoli. Już oglądałem też plany oryginalne tego statku, w sensie mangowe plany, jak Ichiraku Oda to rozpisał. Czy ja powiedziałem Ichiraku? Ichiraku to był ramen, Patryk, ty matole. Ekiro, czy Ekiro? Nie wiem jak to się czyta po japońskiemu, żeby było poprawnie. Ekiro Oda. Ichiraku to był ramen w Naruto. Taka knajpa. No, ale udało mi się dotrzeć tam, podubałem trochę w internetach, udało mi się dotrzeć do tych planów. Nie mogłem zbudować tego tak dokładnie, jak jest na planach, z uwagi na to, że bym musiał dużo rzeczy przerabiać, z uwagi na to, że już byłem w trakcie, miałem już dość zaawansowany etap budowy i tak naprawdę musiał rozwalić cały statek, zbudować go na nowo, bo w niektórych on powinien być tak naprawdę trochę dłuższy, w sensie w tamtę stronę dłuższy i trochę szerszy, żeby mi się wszystko pomieściło, a na pewno przód powinien być wydłużony. No bo mówię, to jest naprawdę, to nie jest mały projekt. No zresztą sami widzicie, to jest gigantyczny kloc. Aczkolwiek bardzo ładny kloc. No, nawet wieśniak potwierdza. Ogólnie mam taką kminę, żeby tutaj też sobie wprowadzić trochę wieśniaków i żeby ci wieśniacy tutaj po prostu mieszkali. Zrobić, wiecie, tu poustawiać takie stoły właśnie te craftingowe, no tak, te takie, wiecie, stoły do tworzenia
I żeby tu było też taka osobna cywilizacja, nie? Na zasadzie tam w jaskini będzie osobna cywilizacja, tu będzie osobna cywilizacja, tam będzie u mnie w wiosce osobna cywilizacja, tak fajnie mi się wydaje, że to będzie zrobione wtedy. Dobra, możemy lecieć dalej. Na początku podnieśmy sobie te słupy jeszcze tutaj, żeby to wyglądało jakoś. No one będą szły chyba do samej góry, jeżeli się nie mylę. Aczkolwiek mogę się mylić, bo to jest... Ja tego nie spamiętam wszystkiego. Ja co chwilę sobie sprawdzam tak naprawdę na schematiku, no bo to jest tyle detali tutaj mam porobionych, że ciężko to wszystko by było mi spamiętać, nie? Dobrze. Tutaj postawmy sobie beczułki, tu oświetlenie. Tutaj czy tutaj? Tutaj. To rozwalamy. Tutaj kolejne beczułki. I teraz tak o. Tu jedna pionowo. Tu jedna pionowo. I teraz tutaj chyba stół z 3×2. Tutaj powinien być stół 3×2, coś takiego. No i giciar. Dobra, druga strona. Kurczę, powiem wam szczerze, że jak ja tak będę zrobił to warstwa po warstwie, to ten odcinek będzie trwał godzinę z samej dekoracji. Więc wydaje mi się, że chyba wskoczymy na tryb timelapsowy i wrzucę wam swoją narrację, bo tak pójdzie dużo szybciej i ten odcinek będzie ciekawszy niż jak będę to robił w ten sposób, nie? Także lecimy. Tak, zdecydowanie budowanie na przyspieszeniu to była bardzo mądra decyzja, Patryk. Brawo ty, brawo ja, brawo my! Bo trwałoby to wieki bez przyspieszenia. Jak widzicie, sama ładownia to w zasadzie nic bardzo skomplikowanego nie jest. Głównie beczki, latarnie i jakieś dekoracje. Ale o klimat mimo wszystko trzeba dbać, żeby był ten piracki feeling, nie? I tutaj wchodzimy powoli na kolejny etap, czyli budowa doku. Tak? W tym statku mogą cumować inne statki, dlatego mamy na tym poziomie taki ala dok z miniaturową wersją pierwszego statku słomkowych kapeluszy. No i oczywiście 4 osobne pokoje, o których też wam opowiem, jak już skończę budować na przyspieszeniu. Odwzorowanie tego poziomu wymagało trochę kombinowania i bardzo dużo kompromisów, o których jeszcze później powiem. Z czego musiałem zrezygnować i co mnie troszeczkę boli. Niemniej duch tego poziomu statku został w moim mniemaniu zachowany i klimacik pozostaje. Dlatego mogę spokojnie zamykać całość i przejść do wykładania głównego pokładu trawą i deskami. Nie pytajcie po co to. Z czasem wszystko się wyjaśni i będzie cacy. Zobaczycie. Dobrze widzowie, i mamy zrobione już naszą podstawę pod resztę rzeczy, czyli pod maszty i tak dalej, i tak dalej. No łatwo nie będzie, to na pewno. Jeśli o to chodzi, jak możecie zobaczyć z tej strony, sobie zobaczymy. Już tutaj nasz uśmieszek naszego statku jest już gotowy. Wygląda to naprawdę całkiem pokaźnie, no jest to kurde ogromne, ale teraz mam wrażenie, że dopiero jesteśmy mniej więcej w połowie statku, a tu jeszcze mamy handlarza. Mógłby do środka wejść, ty. Jakby on w środku się został, to by było kozacko w sumie. Także teraz sobie przejdziemy przez to, co tu mamy. Tu mamy takie działo w zasadzie. Tu będzie takie pomieszczenie do coli. New Call? Nie, to nie jest New Cola, to była w tym Falloutie. Ale do coli, która będzie zasilała tutaj naszą wyrzutnię. Taki dopalacz można by powiedzieć. Tu oczywiście będzie główny pokład, tu będzie jedna część, tu będzie druga część, tu będzie wielki maszt. Także wszystko będzie na swoim miejscu. Omówmy sobie na razie to, co mamy, czyli zejdźmy sobie na dół. No i tak o, tutaj mamy ten numerek 1 w tym miejscu, czyli jak dobrze wiecie, jeżeli oglądaliście lub nie oglądaliście One Piece, no to tutaj są te właśnie różne stateczki, które Franki przygotował. Ja sobie zrobiłem jeden po prostu taki stateczek, taką pomniejszoną wersję Mary. Niech ona sobie tutaj stoi. Tu mamy oczywiście przygotowane pokoje dla Choppera, dla... Właśnie nie wiem, czy Robin miała swój pokój tego typu, czy nie. Wydaje mi się, że chyba miała jakieś tam właśnie do rozgryzania tych poneglifów. No i oczywiście tutaj będzie pokój Frankiego i pokój pewnie Usopa, takie czyste pokoje do pracy, bo Nami ma swój pokój. Będzie miała tutaj gdzieś, Sanji też będzie miał tutaj swoją kuchnię, Zoro to wiadomo będzie miał u góry swoją siłkę. Więc to sobie do tego sobie wrócimy. No i oczywiście tu u spodu mamy już gotowy całą naszą ładownię tutaj z beczkami. Te beczki, no różnie, to możemy interpretować jako beczki coli, które są przygotowane gdzieś tam na zapas lub po prostu jakaś taka podstawowa ładownia z żywnością, etc., etc.
Wszystko jest, wydaje mi się, zrobione całkiem w pożądalu. Troszkę tu improwizacji było, bo wiadomo, nie zrobię tutaj wszystkich pojazdów, które zrobił Franki, bo ten statek musiał być ze 2-3 razy taki, jeżeli miałbym przygotować wszystko, absolutnie wszystko, co Franki stworzył, plus odwzorować dokładną wielkość pokoi, akwaria i tak dalej. Tutaj też poszedłem na pewien kompromis, jak widzicie jest już tutaj zarys pod akwaria, w których normalnie trzymali rybki. Wiadomo, że w jednym z odcinków było pokazane, że tu gdzieś jest klapa do tego akwarium i to akwarium jest chyba w ogóle pod spodem, ale na zrzutach z kolei z mangi i tak dalej widziałem, że tu jest takie pomieszczenie, taka posiadownia bym powiedział, takie biuro do obrad czy coś takiego, gdzie właśnie otoczone jest tym dużym akwarium, więc tutaj naprawdę różnie to rozkminiałem, miałem naprawdę dużo zagwozdek, jak to wszystko ugryźć sensownie, żeby to wyglądało. Wydaje mi się, że na razie to, co mamy, jak znaczy ten projekt, który przygotowałem na live'ach, czyli właśnie ten, wydaje mi się, że jest najbardziej zoptymalizowany, jeżeli chodzi o wielkość, w sensie pomniejszyłem go na tyle, na ile mogłem, żeby zachować jakieś tam proporcje i żeby to jakoś wyglądało. Swoją drogą te kotwice fajnie wyszły. Jedna i druga. Także wydaje mi się, że zrobiłem to całkiem w porządku. Zobaczymy, jak wyjdzie efekt finalny tutaj. Znaczy ja wiem, jak wyjdzie efekt finalny, bo już to budowałem raz. Ale jestem mega ciekaw waszej opinii, co o tym powiecie. Szczególnie opinii fanów One Piece, którzy być może kiedyś trafią na ten odcinek lub niektórzy z was zaczną oglądać One Piece i później za jakiś czas wrócą, bo sobie przypomną, że ja robiłem taki projekt i powiedzą: ej Patryk, wygląda to spoko albo nie spoko. Mi osobiście się podoba i wydaje mi się, że jest to całkiem w porządku. Widziałem na YouTubie dużo większe projekty tego statku, no tylko siłą rzeczy. Jeżeli chciałbym zrobić większy projekt, kurde, no stąd nie wystartuje pewnie. Jeżeli chciałbym zrobić większy projekt, no to bym potrzebował automatycznie dużo więcej miejsca, dużo więcej materiałów, a ja nie chciałem tego robić aż tak dużego. Moim priorytetem było zrobić to najbardziej optymalnie wielkościowo, w sensie możliwie najbardziej skompresowane. Dałbym radę to jeszcze bardziej skompresować, ale jak później zobaczycie sam żagiel słomkowych kapeluszy już nie wygląda tak atrakcyjnie, jak mógłby wyglądać i to mnie najbardziej boli i kompresja tego dalej, w sensie próba pomniejszenia tego dalej by skutkowała jeszcze większą utratą jakości, zarówno tutaj tego dziobu, tego statku, jak i samego masztu, który będzie z tym logiem słomkowych kapeluszy. Dlatego właśnie nie chciałem tego jeszcze bardziej pomniejszać i stwierdziłem, że, bo ogólnie zamysł pierwotny był taki, żeby ten statek cumował tutaj w środku. On miał być zacumowany tutaj w środku. Taki miałem początkowo plan. Jak zacząłem projektować to zdałem sobie sprawę z tego, że albo idę w trochę więcej detali i żeby to lepiej wyglądało w myśl właśnie tego masztu, w myśl tego dziobu tego statku, żeby to lepiej wyglądało, albo to pomniejszam i robię bardzo brzydki projekt mniejszy, ale dzięki temu będzie zacumowany tu w środku. Więc na koniec stwierdziłem, że wolę, żeby ten statek był zacumowany tu na zewnątrz, bo jak go przymierzałem ogólnie, jeżeli chciałbym go umieścić tu w środku, bo ktoś może powiedzieć: Patryk, no to powiększ po prostu jaskinię i się zmieści. No nie zmieści się, jakby ten maszt jest tak wysoki, że lądowałby albo w moim stawie, albo w moim domu. Jedno z dwóch, w zależności od tego, jak bardzo bym cofnął ten projekt, nie? Do środka. Także no wydaje mi się, że to jest najbardziej zoptymalizowane. I teraz co? Zrobimy chyba tutaj pokoje, kajuty, w sensie chłopaków i dziewcząt. Tutaj, no właśnie nie wiem, czy zacząć od tego. Dobra, nie, zaczniemy od tego, czyli zrobimy sobie te akwaria, zrobimy sobie kuchnię, zrobimy sobie pokój nami i żagiel, a później będziemy, znaczy ten tylny żagiel, a później będziemy kombinowali dalej. Oczywiście do tego wszystkiego będziecie mieli cały czas mój komentarz, więc wydaje mi się, że będzie to całkiem fajnie się oglądało. No i co? Lecimy dalej z budową. Czyli jednak zdecydowałem, że zaczniemy budować od tyłu. No i spoko. Tutaj jak widzicie miałem mały wypadek z koralowcami. Na szczęście dla mnie zebrałem ich zapas, dzięki czemu po tym jak się zorientowałem, że ej Patryk, bez wody koralowce wyschną, no wiem, no debil, no. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
Czasem jednak, jak widać, uda mi się przewidzieć, że zrobię coś idiotycznego i przygotuję się w razie W. Ogólnie to możecie dać w komentarzu znać, czy te moje komentarze do budowania są spoko, czy lepiej jakbym puścił wam tutaj jakąś głośniejszą muzyczkę i siedział cicho zamiast gadać głupoty. Normalnie bym wam opisywał te pomieszczenia bardziej dokładnie na zasadzie teraz budujemy to, a teraz tamto i tak dalej, ale wiem, że za chwilę będę opowiadał, robiąc obchód po tym, co zbudowaliśmy, co i gdzie i w zasadzie po co to mamy, więc chyba nie ma większego sensu powtarzanie wam tego w koło. Ale co mnie wkurzało przy budowie tego statku? Materiały. O matko, jak mnie wpieniało, że nie mogę tych skrzynek do ekwipunków pakować, tylko co chwilę muszę po to latać, to się wam nawet nie śni. Spokojnie, Patryk, przypomnij sobie kopanie z poprzedniego odcinka i jednak nie takie złe to latanie po materiały, nie? No, to zapraszam na obchód zbudowanego przeze mnie tyłu naszego ogromnego statku pirackiego. No i mamy kolejny etap, wydaje mi się, że zrobiony, czyli mamy to, co chcieliśmy, czyli naszą salę obrad z wielkim akwarium, w którym będą rybki, z których Sanji będzie później przygotowywał bardzo pyszne posiłki. Więc to mamy zrobione. Tu będę musiał jeszcze powpuszczać tylko te rybki. Będę musiał się bujnąć po prostu jeszcze raz na ocean i złapać kilka fajnych rybek, ale to na spokojnie. Tutaj niestety nie dodam tego, co bym chciał, bo w oryginalnym moim projekcie, jak przygotowywałem, to tutaj przywołałem sobie komendą specjalne frame'y, w sensie te ramki na obrazę, takie przeźroczyste i tutaj powrzucałem te takie, jak to się nazywa, te takie świecące pomarańczowe kuleczki, co wyglądało jak drzewa pomarańczy i to mega super fitowało tutaj, bo to faktycznie były drzewa pomarańczowe posadzone tak w One Piece, więc naprawdę mega wyglądało. No ale no tutaj z siłą rzeczy nie będę mógł tego zrobić. Idąc dalej, mamy tutaj naszą kuchnię, gdzie Sanji będzie mógł sobie przygotowywać super aśne posiłki. Tu jeszcze się zastanawiam, czy nie zrobić tylko klapy, żeby tam można było wejść bezpośrednio do tego akwarium. No i tutaj taka ogólnie jadalnia po prostu. Tutaj mamy oczywiście zejście do naszego generatora, znaczy do naszego tego, co odpala nam boosta do coli. Zastanawiam się tylko, czy stąd nie zrobić jakoś przejścia do ładowni. To jest jeszcze tak do doprecyzowania. Ja tu wpadam na nowe pomysły w trakcie. Także wiecie. Tutaj będzie zaraz maszt, który zrobił. No właśnie zastanawiam się, czy pierw zrobić maszt, czy i zbudować tamto i dopiero na samym końcu maszty. Chyba zbudujemy pierw tamtą część, a później dopiero zajmiemy się masztami osobno. Tak mi się wydaje. No i oczywiście pokój naszej pani kartograf, czyli Nami, jest już tutaj też przygotowany z jakimiś tam książkami i tak dalej, więc będzie mogła sobie tutaj siedzieć i wszystko fajnie robić. Tutaj mamy już też zrobione, znaczy lampy to zrobione, było to oczywiste, to jest oczywista część tego budynku, ale tutaj poprowadziłem od razu jeszcze płotki, które będą do naszego, nie wiem, czy to się ster nazywa, czy coś. No taki boczny żagiel po prostu, który będzie można trochę łatwiej sterować. Wygląda moim zdaniem to wszystko, na razie wygląda to wszystko tak, jak sobie zaplanowałem. Dziwnie jakby wyglądało inaczej, gdybym nie budował tego ze schematika, który wcześniej przygotowałem, więc wygląda to naprawdę spoko, no i sami widzicie, jakby tu jest taka ilość detali, że jakbym ja miał to wszystko spamiętać, to bym chyba prędzej osiwiał, niż to zapamiętał, no bo każdy jeden detal tutaj zapamiętać w tak dużym projekcie, no to siłą rzeczy trzeba być po prostu jakąś maszyną, ale wygląda to naprawdę spoko, jak sobie zobaczymy z tej strony na przykład, no to już naprawdę fajnie ta część statku nam się prezentuje, moim zdaniem sztosik, tu już mamy to wszystko fajnie zrobione. Teraz gorzej trochę, bo nie będę mógł bezpośrednio stąd wskakiwać na statek. Trochę tego nie przemyślałem, ale mamy to zrobione. W sumie możemy zobaczyć, jak to wygląda też stąd od razu. Wydaje mi się, że powinno też całkiem w spoczko... Nie no, jest gituwa, widzowie. Jest gituwa fest. Zarąbiście to wygląda. Tu mi jeszcze tylko dał światełko jakieś. Tutaj, tylko obawiam się, że jakbym tutaj wstawił magma bloki, to by się to wszystko zapaliło. To jest jedyna moja obawa. Ten ster na pewno... Aha, bo tu jeszcze jest piasek. Dobra, zapomniałem o tym piasku. Tak mówię, kurde, coś ten ster jakiś tak dziwnie wygląda, ale dobra. Ze względu na piasek on tak wygląda, więc wszystko jest git. No dlatego mówię, to będzie mega... Swoją drogą, ej, to wygląda trochę jak renifer teraz, nie? Jak taka mini głowa Choppera. No nic. Ale wygląda to moim zdaniem naprawdę mega fajnie. I mega się jaram tym projektem. Jest zrobiony naprawdę
Sztosik. Tutaj w tej części mówię, już nic nie mamy do zrobienia poza samym masztem i żaglem. Dlatego chyba teraz weźmiemy się za robienie przedniej części, za zrobienie kajut chłopaków i dziewcząt, za zrobienie steru, za dokończenie tutaj naszego dziobu, a później wrócimy się trochę do tyłu, zrobimy maszt jeden, zrobimy maszt drugi, no i na końcu zrobimy chyba siłownię i pokój Zoro. I wydaje mi się, że będziemy mieć naprawdę wszystko fajnie skompletowane. Tak mnie się zdaje, ale no mega się radę. No kozacko to wygląda, no po prostu sztosik. Dobra, idziemy tak budować. Przód statku. Czy tutaj mnie coś wpieniało? Co zabawne w ogóle, że patrzę takimi kryteriami. Czy mnie coś wpieniało w tej budowie? Nie licząc latania po materiały, to powiem szczerze, że było to nawet znośne. Szczególnie, że nie było tutaj aż tyle detali. Oczywiście nie licząc wielkiego słońcolwa na dziobie statku, który jest dość kolorowy. Więc musiałem sporo tych materiałów przy sobie mimo wszystko mieć. Niemniej nie traciłem miejsca na takie, wiecie, płotki, srodki, inne pierdoły. Znaczy, dobra, traciłem, ale nie w takiej ilości jak przy budowie tyłu statku, gdzie były koralowce, dekoracje kuchni i 50 innych rzeczy, bo sobie Patryk wymyślił, że musi być zbliżony do oryginału z anime, na tyle na ile się da i na tyle na ile pozwolą mi nerwy. Ale wszystko jak widzicie idzie pomyślnie i ponownie. Mógłbym opisywać to dokładniej, ale za sekundę i tak wszystko wam opowiem na spokojnie, chodząc po pomieszczeniach, więc bez sensu to teraz wam mówić. W sumie to chodźcie, oprowadzę was. No i mamy kolejny etap zrobiony. I teraz tak zaczynając od początku. To jest troszeczkę minimalnie źle zrobione przeze mnie w projekcie, z uwagi na to, że tu powinny iść dwa takie łuki, jeden w tą, drugi w tą, które będą tak właśnie łukami prowadziły do góry, ale nie mogłem tego zrobić, bo wtedy bym musiał to zrobić z półpłytek. A jeżeli zacząłbym to robić z półpłytek, to by się to wyciągnęło gdzieś dotąd pewnie, lub dotąd, a tu jeszcze wchodzi ogromny maszt, który i tak trochę zajmuje miejsce i trzeba tu się tak lekko przeciskać, żeby się dostać tutaj do tych. No i to jest generalnie za niskie. Dlaczego? No bo jak sobie wejdziecie do góry, no to tu macie ster zrobiony i no możecie se sterować, tak? Jak się wychylicie trochę w lewo, potem w prawo, jakoś to wysterujecie, tak? Czy siak, nie? I tu też jest moje niedopatrzenie, bo w momencie, gdy to projektowałem, to zczaiłem się, że ten pokład powinien być na wysokości tego. W sensie tutaj, jak sobie wejdziecie tutaj w to miejsce, czy ja sobie skiknę tu, to tutaj, na tym poziomie powinien być ten pokład. Tylko że w momencie, gdy ja bym ten pokład, jak sobie popatrzycie tutaj od boku na to, co sobie popatrzymy, to jeżeli ja to podniósłbym jeszcze wyżej, to by to wyglądało źle, w sensie ten łuk. Ja bym musiał wydłużyć cały ten statek, przeciąć go na pół i wtedy tak tutaj też bym musiał to wydłużyć, zrobić inaczej ten łuk, wyciąć to i zrobić inaczej. A wiecie, kiedy się na tym skapnąłem? Na sam koniec, jak już miałem wszystko gotowe. Więc jak możecie się domyśleć, stwierdziłem, że nie no, jest to coś, co ja akceptuję. W sensie naprawdę może tak zostać, aż tak mnie to nie boli. I tak przy tym zostałem. Czy dobrze, czy źle? Nie wiem, moim zdaniem to wygląda spoko. Jeżeli chodzi o logikę, no i w logice jest to słabe. No ale no trudno, no. Tak to zrobiłem i tak to musi zostać. Znaczy może kiedyś, jak będzie mi się chciało, będę miał jakąś wenę czy coś, to przerobię ten statek i jeszcze raz go zbuduję. Ale na chwilę obecną no nie, no po prostu nie. Za dużo czasu zajął mi ten projekt, żebym teraz jeszcze go modyfikował pod kątem tego, że no tu parę bloków mi się nie zgadza, w sensie wysokości mi się tutaj tego pokładu nie zgadza. No trudno, no i się nie zgadza. Jakoś z tym będę żył. Idąc dalej, tutaj mamy właśnie te sypialnie dziewcząt i sypialnie chłopców. Tutaj mamy właśnie tak trochę bardziej klimatycznie z akcentem takim powiedział kobiecym. No a tutaj mamy typowo męsko, czyli jakby syf, brud i ubóstwo, nie? No, jakby tak to wygląda i tu jeszcze miałem sobie zrobić ten duży obraz, tylko nie wiem jak go teraz, właśnie tak, tylko nie ten, tylko ja bym chciał nie ten, nie... Co to jest? Nie ten, nie ten. Ten.
Może być, bo tu jakieś klify i tak dalej, no to w sumie by się zgadzało z tematyką piracką. No, także to mamy zrobione. Ponownie, no czy wygląda to źle? No nie wygląda. Czy mogłoby być lepiej? No kurde, mogłoby być, nie? No bo brakuje trochę tutaj tej wysokości, żeby to tak fajnie, logicznie wyglądało. No tylko mówię, no jest to coś, z czym jestem w stanie żyć. No nie będzie mnie to aż tak bolało. No i przede wszystkim, no to wygląda, kurde, to wygląda sztos. Jestem tak zadowolony z tego, że udało się zrobić tego lwa, lwo słońce, bo ni to lew, ni to słońce. No i są te piszczele pirackie. No i jestem mega zadowolony z tego, że to tak wyszło. I szczerze, bardziej mnie to jara teraz, gdy to buduję teraz na survivalu, niż jak zaprojektowałem to, jak skończyłem to projektować na live, a trochę z tym było, bo naprawdę wiele godzin, chyba z 4 albo 5 live'ów po 3-4 godziny chyba, albo po 2-3 godziny, już nie pamiętam, spędziliśmy na tym, żeby zaprojektować ten statek i jestem naprawdę z tego zadowolony. Mega fajnie to wygląda i nie mam sobie nic do zarzucenia. Znaczy no mam tą wysokość tego pokładu, ale to jest naprawdę jedyna rzecz, którą ja bym tu poprawił, bo jak zobaczycie, no tylko no mówię, no to dużo rzeczy się składa na przerobienie tego, nie? Bo popatrzcie, jak ja bym przerobił ten pokład, no to siłą rzeczy musiałbym wydłużyć ten statek. Jeżeli bym go wydłużył, no to automatycznie cała skorupa by się zmieniła i bym musiał przeprojektować całą skorupę. W momencie, gdybym przeprojektował całą skorupę i przeprojektował to, żeby było wyżej, to bym musiał również przeprojektować maszty, bo maszty projektowałem właśnie głównie pod ten pokład, żeby to dobrze wyglądało od frontu. I to chyba wszystko, co bym musiał przeprojektować. Czyli bym musiał przeprojektować maszty, no znaczy wszystko. To jest wciul dużo, jak się nad tym zastanowić, bo popatrzcie, ile mi to zajęło, nie? Także naprawdę by to zajęło masę czasu, żeby to porządnie przeprojektować, żeby to dobrze wyglądało. Ale jestem i tak z tego zadowolony. Jestem zadowolony z tego. Także, no tak jak mówię, teraz ostatnie elementy 2, jakimi się zajmiemy, właściwie 3 elementy. No to co, zrobimy sobie ten maszt tutaj, później zrobimy sobie ten maszt tutaj i od razu na tym samym timelapsie zrobimy sobie siłownię Zora. Zora się chyba nie odmienia. No pomieszczenie, w którym będzie miał swoją siłownię Zoro, tam zrobimy od razu też to, więc zrobimy już całość i widzimy się na omówieniu już całości i przejściu jeszcze raz całości, żeby wam pokazać co i jak. No a później jakieś przebitki, subskrybujka i koniec odcinka i idę umierać. Dobra, dziękuję wam bardzo i zaraz się widzimy ponownie w omówieniu, a ja zaczynam budować już materiały wszystkie. Mam. O, pierwszy maszt. No, zjadł mi trochę nerwów, jak go projektowałem. Znaczy, najwięcej problemów miałem z żaglami, a konkretnie z tym czarno-czerwonym i powiem szczerze, że dalej mi coś w nim nie pasuje i będę musiał coś jeszcze pokombinować, ale już nie chciałem opóźniać odcinka, bo mi coś w żaglu nie pasuje. No bez przesady. Niemniej, dobra, dalej mi coś nie pasuje. Mimo, że wygląda to i tak lepiej niż gdy to zbudowałem pierwszy raz. Bardziej dynamicznie, tak mi się wydaje. No i oczywiście główny żagiel tylni. Tu akurat zbyt wielkiej filozofii nie było, ale też musiałem troszkę pokombinować, żeby to wyglądało tak bardziej dynamicznie, bo przypominam, że ja w zasadzie nigdy nie budowałem statków, a już na bank nie żaglowce i nie takich rozmiarów. Więc ja też w zasadzie dopiero uczę się budować w ten sposób, tego typu, okej? Ale główny maszt, to dopiero była jazda. O widzowie, co tu się za dantejskie sceny działy, jak ja kombinowałem z tym masztem na live i poza live, gdzie sam sobie wtedy budowałem, to wam się w głowach po prostu nie mieści. Ile ja niecenzuralnych słów rzucałem, budując te linki, które są imitowane przez płotki, to by wam uszy odpadły, a z pewnością zwiędły. Dlatego cieszcie się, że tego nie słyszeliście i że tego nie usłyszycie. Przestawiałem ten maszt chyba z 3 lub 4 razy, jak go projektowałem, serio. Kratka w lewo, w prawo, w przód, w tył, bo to za blisko, to za daleko, to za dużo miejsca na żagiel, to za szeroki, to za wąski ten główny żagiel, to się logo nie zmieści, to sramto. No w pale się nie mieści, co ja się tutaj naprodukowałem, żeby jakkolwiek to dobrze wyglądało. No, ponarzekałem sobie. A jeszcze ten gówno mały pokoik na samej górze.
Nie no, żartuję. Znaczy, okej, wkurzało mnie budowanie go, bo też mi wiele rzeczy nie pasowało w trakcie projektowania, ale już nie aż tak bardzo jak z tym żaglem i z tymi zasranymi płotkami. Co do samego loga naszych słomkowych kapeluszy, no wygląda jak wygląda, wiem. Szczyt finezji i elegancji to nie jest, okej? Niemniej za chwilę wam wytłumaczę, z czego to w zasadzie wynika i tak jestem zadowolony, że udało mi się to w taki sposób odwzorować, szczególnie przy tych gabarytach i przy tej wielkości, bo umówmy się, to jest jeszcze małe. Jak widziałem, jak inni youtuberzy budowali ten statek, to on jest 10 razy większy czasami. Ale ja nie mam tyle cierpliwości, żeby budować coś tak ogromnego, ok? Więc przejdźmy sobie obchód po naszym statku już skończonym, co? No i mamy to. W końcu skończyłem to budować po blisko 4 godzinach budowy. O masakra! Tak jakbym miał to wszystko z pamięci budować, to bym się chyba pochlastał. Ale wygląda spoko. No, czy mówię, no to jest to, że to jest to logo, o którym mówiłem, nie? Że wiecie, no mamy tu tych słomkowych kapeluszy, ale jeżeli chciałbym jeszcze pomniejszyć ten statek, to już by była w ogóle tragedia. Tak to jeszcze jakoś to wygląda, ale no nie jestem z tego zadowolony z tego loga, okej? Nie jestem z tego zadowolony, ale innej pikselozy nie dało się tutaj zrobić, by musiał być ten statek po prostu, kurczę, większy. Żebym miał większe płótno, wtedy rzeczywiście dałoby radę coś z tego wyczarować. No ale mimo wszystko odlećmy sobie trochę. No nie, no widzowie. Petarda. Moim zdaniem 10 na 10 widzów. I co najlepsze, że to jest ogólnie pierwszy statek, jaki ja kiedykolwiek zbudowałem sam. To jest naprawdę, znaczy dobra, tak, sam, z naciskiem na sam. Bo były statki, które robiłem gdzieś tam sobie na różnych serwerach czy coś, jak sobie grałem, ale to były zawsze z jakichś poradników, a ten statek od początku do końca stworzyłem sam. No i też go wybudowałem na survivalu, w sensie cały projekt, wszystko od 100% ten statek jest stworzony przeze mnie. W 100% każdy jeden element tego statku jest stworzony przeze mnie. Oczywiście na bazie One Piece, ale no kurde, sztosiwo, jestem mega zajarany tym statkiem. No i tak o, lećmy sobie od dołu. Tak jak tutaj wcześniej omawialiśmy, nie będę tego jeszcze raz długo omawiał, więc tak o, tu mamy ładownię, jest to git zrobione. Tu mamy tutaj tą jedyneczkę, gdzie mamy różne nasze stateczki, pokoje przyszłe przygotowane pod aranżację. Idąc dalej lecimy sobie do góry. No i tak o, mamy tutaj ten nasz główny pokład. I tak o, tu mamy ten nasz chill room, taki do narad i tak dalej. Trzeba jeszcze tutaj dopuścić rybki. Oczywiście tutaj sobie z jednej, z drugiej strony możemy sobie bez problemu wyjść tutaj, obejść statek. Co prawda nie dookoła, ale możemy sobie wyjść, jeżeli mamy taką potrzebę. Idąc dalej, lecimy sobie do góry. U góry mamy naszą kuchnię. Ta jadalnia powinna być też większa. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Niestety, tak jak mówię, wszystko wymagało powiększenia statku. Tutaj mamy przejście oczywiście do zasilania coli, gdzie możemy sobie odpalić dopalacz. Wyłączmy go, żeby nam statek nie odleciał. Idziemy sobie dalej, wchodzimy sobie do góry. Tutaj mamy pokój nami, gdzie może sobie tam planować te swoje mapy. Tam wyżej nic nie mamy, po prostu bocianie gniazdo. Idziemy sobie dalej. Druga strona, czyli tutaj mam takie siedziska, które też były w sumie przy tym maszcie w One Piece. Tutaj mamy oczywiście pokój facetów i pokój dziewcząt, więc też mamy to zrobione. No i ostatnim pokojem, znaczy tu u góry jeszcze oczywiście mamy ster, żeby nie było, gdzie sobie Jimby siedzi i sobie tam steruje. Idziemy sobie do góry. Jezu, powiem wam szczerze, zaprojektowanie tutaj tych, jak to się nazywa? No tego czegoś, nie wiem jak to się fachowo nazywa, jak ktoś jest tam, specjalizuje się w statkach, to może powiedzieć jak to się nazywa, zęzy? Nie, to chyba nie są zęzy, no mniejsza. Są zrobione, no i oczywiście siłownia Zoro też jest zrobiona, takie mamy handle porobione. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. Na większą nie mogłem zrobić, większej zrobić nie mogłem, więc jest jak jest.
Czy coś jeszcze tutaj mam wam do pokazania? Wydaje mi się, że nie. Cały statek wygląda moim zdaniem naprawdę, naprawdę kozacko. Napracowałem się przy nim naprawdę, naprawdę dużo. I powiem wam szczerze, to jest najlepszy statek, jaki kiedykolwiek w życiu zbudowałem, bo nawet z poradników nie budowałem lepszego statku, więc z pewnością nazwę ten odcinek coś w stylu właśnie najlepszy statek, jaki kiedykolwiek zrobiłem, czy coś tak dalej. Nie wiem, jakiś taki clickbaitowy, ale prawdziwy, no bo jednak fakt faktem to jest taki statek, którego nigdy wcześniej nie budowałem. To bym jeszcze poprawił. To mi trochę nie siedzi, ale nie mam pomysłu na to za bardzo. Ale moim zdaniem całość wygląda naprawdę sztos. Nie no, widzę. Proszę cię. Wygląda to idealnie tak, jak chciałem. No naprawdę. Jestem mega zadowolony z tego. No kurczaczki pieczone. Zarąbiście. Mega to wygląda. Mega to wygląda. Zostało mi oczywiście trochę jakichś tam odpadów pobudowlanych. Ślimaki na pewno sobie wykorzystamy do wrzucenia do naszego stawu tam. No ale co? Sunny mamy skończoną. Wygląda naprawdę niesamowicie. No i co? Z mojej strony to wszystko, widzowie. Przed wami jeszcze efekt finalny. Jakoś spróbuję to fajnie poogrywać. Nie wiem, czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak. No i co? Zostawcie suba, lajka, dzwona, jeżeli wam się podobało. Wydaje mi się, że za cały ten projekt, czyli ten stateczek plus tamto, no należy się kurcze pieczone subik i like i dzwonek i wszystko. Wszystko mnie się należy za ten projekt. Naprawdę jest kozacki fest. W końcu mam statek, który chciałem mieć zbudowany. Mam Zatokę Piratów, którą chciałem mieć zbudowaną. Jestem z tego mega zadowolony. Elytra mi się kończy, więc nie mogę za dużo. I to jest to, o czym mówiłem, widzicie? Jeżeli ten maszt... Uda mi się to wylądować? No, bez kitu. Jeżeli ten maszt miałbym wsadzić tu, to byłbym u siebie na pierwszym piętrze. Co to za wieśniak? To nie jest chyba ten mój bibliotekarz. Muszę tam pójść sprawdzić. Ale no mówię, no miałbym, kurde, po prostu zaparkowany statek w chacie, nie? No inaczej się tego nie da określić. Ale co to jest za wieśniak, to jeszcze nie wiem. Kowal? A skąd tu się Kowal wziął, ty? Skąd tyś tu przywędrował, przyjacielu? No nie, no wieśniaki mi zajmują chatę, widzowie. Ja. Kozackie. Jaram się fest. Elytrę sobie zdejmę, bo kurczę, zaraz ją zniszczę przez przypadek swoim lataniem. No jeszcze wieża została mi do odbudowania, ale to już wydaje mi się mniejszy problem. Najmniejszy, znaczy, powiedzmy sobie szczerze, odbudowanie tej wieży w porównaniu do tego, co chwilę temu budowaliśmy, to jest jakiś żart i może spokojnie poczekać. Szczególnie, że tam będzie trzeba przerobić farmę kurczaków. Nie, no kozacko to wygląda. Dobra, przed wami efekt finalny.